Jesienią 1996 roku, gdy talibowie po raz pierwszy zdobywali Kabul, Mohammad Najibullah schronił się w budynku ONZ. Gdy inni politycy uciekali ze stolicy, on, od dekady przywódca Afganistanu, odmówił wyjazdu z Kabulu. 27 września talibowie wyciągnęli go z ukrycia, przywiązali do ciężarówki i ciągnęli przez miasto, po czym zabili i powiesili na latarni przed Pałacem Prezydenckim. 25 lat później prezydent Ashraf Ghani chciał uniknąć losu swojego poprzednika i gdy talibowie znów wchodzili do Kabulu, uciekł z kraju. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Pół roku temu, w sierpniu 2021 roku, świat z przerażeniem patrzył na to, co dzieje się w Afganistanie. Gdy żołnierze NATO wycofywali się z kraju, talibowie z łatwością zdobywali kolejne miasta. Po zaledwie 9 dniach ofensywy zdobyli Kabul i odzyskali władzę. Tysiące osób w popłochu uciekały z domów i chciały wyjechać z kraju, bojąc się powrotu ekstremistów do władzy. Wśród tych, którym udało się uciec, był Farid, wykładowca akademicki. O jego dramatycznej ucieczce do Polski opowiedziałem wam we wrześniu 2021 roku. To właśnie ten odcinek bezapelacyjnie zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy odcinek ubiegłego roku. Przypomnijmy sobie zatem, jak wyglądała ta dramatyczna ucieczka z Talibanu. Jest środa, 23 lutego 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Take control of Afghanistan 20 years after they were forced from power. 15 sierpnia 2021 roku talibowie weszli do Kabulu. Z miasta uciekali politycy, urzędnicy, generałowie i tysiące zwykłych Afgańczyków. Droga na lotnisko została w pewnym momencie całkowicie zablokowana. Ludzie znaleźli się w potrzasku, bo samoloty komercyjne zostały uziemione, a kontrolę nad lotniskiem przejęli Amerykanie, którzy zaczęli wywozić swoich ludzi. Zdesperowani Afgańczycy wdzierali się na płytę lotniska. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia ludzi, którzy trzymali się startujących samolotów wojskowych, a gdy maszyny wzbijały się w górę, uczepieni ich kół ludzie spadali w dół. Przed lotniskiem tłumy tratowały się, bo każdy chciał dostać się do środka. W dramatycznych okolicznościach znalazł się też nasz bohater. Hey, I don't know how to spell your name. Is it Wojtek? Farid ma 40 lat. Do niedawna wykładał politologię na Uniwersytecie w Kabulu. Od kilku dni jest w Polsce z żoną i 8-letnim synkiem. Przyleciał z Afganistanu dzięki pomocy polskich władz, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłych pracowników polskiego wojska PRT w Gazni. Yeah, that was a nightmare. I'm very happy. Rozmowę nagraliśmy przez jeden z komunikatorów, bo Farid jest w miejscu, do którego dziennikarze nie mają dostępu. Ze względów bezpieczeństwa nie podaje, gdzie Afgańczyk się znajduje, ale jego tożsamość i miejsce pobytu zostały przeze mnie zweryfikowane. I worked 6 years for United Nations. We were living in Kabul actually, but during 2012 and 2013... Przez 6 lat pracowałem dla ONZ. Mieszkałem w Kabulu, ale w 2012 i 2013 roku byłem szefem organizacji, którą wspierał Polski Zespół Odbudowy Prowincji, specjalna jednostka polskiego wojska w Gazni. Oni płacili za projekty pomocowe w Gazni, a my je wykonywaliśmy. I to właśnie dzięki tym kontaktom mogłem się teraz ewakuować. So this connection actually led to my evacuation to Poland. Farid przez kilka lat studiował w Szwajcarii i w Iranie. W połowie sierpnia, gdy talibowie zdobyli kolejne miasta w Afganistanie i byli coraz bliżej Kabulu, miał zajęcia na stołecznym uniwersytecie. To była sobota, 14 sierpnia,
dzień przed zdobyciem przez talibów stolicy. I was in Kabul. I was in a classroom. We started our first session in the morning. Byłem w sali wykładowej. Zacząłem wtedy pierwszy poranny wykład. Nagle jedna ze studentek wstała, była przerażona. Powiedziała nam, że jej ojciec pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i że powiedział jej, że wszyscy powinni natychmiast iść do domu. W sali zapanował wtedy chaos i ostatecznie wszyscy wyszli. In my classroom, so we left the classroom and I hurried to home and Natychmiast pojechałem do domu. Zadzwoniłem po drodze do żony, a ona zabrała naszego syna ze szkoły. Na ulicach widziałem, że panuje jakieś szaleństwo. Normalnie o tej porze dnia w naszej dzielnicy między 8 a 10 rano powinno być spokojnie. Tymczasem wtedy na ulicach wszyscy biegli. Samochody jeździły jak szalone. To nie było normalne. it was not normal. It was not looking normal. Gdy Farid wrócił do domu, jego koledzy zadzwonili do niego, mówiąc, że na zachodzie miasta widzieli talibów. To miała być tylko plotka, ale po 4 godzinach Farid dowiedział się, że rzeczywiście talibowie weszli do miasta. Ulice natychmiast opustoszały, a ludzie pochowali się w domach. Przez całą sobotę Farid rozmawiał z rodziną, z przyjaciółmi i zastanawiał się, co robić. Nie miał wizy do Indii czy Pakistanu, dzwonił do ambasad, ale żadna z nich nie działała. Po kilku godzinach przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej pracował dla polskiego wojska w Gazni. I opened the laptop and I sent an email to. Włączyłem laptopa i wysłałem maila do pani Edyty. Ona kilka lat wcześniej w Gazni była koordynatorem w polskim wojsku. Nie miałem z nią kontaktu kilka lat, więc nie przypuszczałem, że odpowie na mojego maila. Po 3 dniach odpowiedziała. Napisała, że mnie pamięta. Pytała, jaka jest sytuacja u nas. Wymieniliśmy numery telefonów, ale nie miałem większej nadziei, że Polacy nam pomogą, bo wiedziałem, że nie ma ich już w Afganistanie. Dlatego poprosiłem Edytę, by mnie skontaktowała z Amerykanami, bo chciałem ich poprosić o wizę. Pamiętajmy, że wtedy talibowie zdobyli już Kabul, a po mieście rozchodziły się pogłoski, że nowi władcy chodzą po domach i szukają osób, które współpracowały z obcymi wojskami. Minęła doba. Pani Edyta oddzwoniła z informacją, że jest szansa ewakuacji do Polski. Farid szukał wtedy swoich dawnych kolegów z czasów współpracy z Polakami, bo ich życie także było zagrożone. W nocy nie mógł spać i cały czas sprawdzał telefon. I took my bicycle because I didn't want to use my own car. I took my bicycle and I used it. Rano postanowiłem sprawdzić, czy da się przejechać drogą na lotnisko. Pojechałem rowerem, żeby nie brać samochodu i nie budzić podejrzeń. Przejechałem 10 kilometrów i dotarłem w rejon lotniska. Zobaczyłem ogromne tłumy. Kobiety z dziećmi na rękach, starszych ludzi, grupy maszerujące z bagażami w rękach. Słyszałem też strzelaninę. To jest nie do opisania. Cała szeroka ulica, po której zazwyczaj jeździły samochody, była pełna maszerujących ludzi. And there were shootings. The whole main boulevard, the street was full of people, so there were no car. People just. Byli tam też talibowie. Próbowali rozgonić tłum. Strzelali w powietrze i bili ludzi. Wróciłem szybko do domu i powiedziałem żonie, że to niemożliwe, że po drodze na lotnisko możemy umrzeć. Pokazałem jej filmy, które nagrałem, ale żona powiedziała, że musimy spróbować. She was very disappointed, but still she was thinking that we need to try. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Farid i jego żona spakowali się i razem z synkiem po zmroku pojechali taksówką na lotnisko. Z domu wychodzili osobno, żeby sąsiedzi nie zorientowali się, że wyjeżdżają. Gdy dotarli w rejon lotniska, droga była zablokowana przez tłumy, więc musieli z bagażami i po ciemku iść pieszo w samym środku tłumu. And the Taliban checkpoints were there and they were beating people with the Kalashnikov and with the sticks in their hands. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne, wkoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali, a ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. Crying and asking that please go back. And I was pushing him to let's proceed. So after about 20 minutes Po jakichś 20 minutach dotarliśmy na główne rondo, gdzie stało mnóstwo samochodów talibów i było mnóstwo ludzi. Przypomniało mi się, że Edyta dała mi numery telefonów do jakiegoś innego Afgańczyka. Zadzwoniłem do niego.
Powiedział, że utknął pomiędzy talibami a żołnierzami amerykańskimi i że razem z rodziną leży na ulicy. Mówił, żebym się wycofał, bo nie ma szans się dostać na lotnisko. So he advised me go back and do not come close by. I checked with my wife. She was scared and she was not able to speak. Moja żona była tak przestraszona, że nie mogła mówić. Zapytałem ją, czy nadal chce tam iść. Ona nie była w stanie nic powiedzieć. Jedynie pokiwała głową, że nie chce. Wróciliśmy stamtąd po ciemku do domu, a w tym samym czasie dostałem informację, że wylot jest opóźniony o 24 godziny. I got a message saying that the flight is delayed for 24 hours. Rano żona Farida nie chciała już z powrotem jechać na lotnisko, bo bała się o syna. Przekonał ją jednak telefon od Edyty z informacją, że w innym domu zbierana jest cała grupa na wylot do Polski. Tę grupę ostatecznie na lotnisko przeprowadziła Jagoda Grondecka, polska dziennikarka, która później także ewakuowała się z Kabulu. We stayed there during the night and tomorrow morning at 6 a.m. it was the time which we're... Noc spędziliśmy pod bramą lotniska. Następnego dnia o 6 rano miał być wylot. Tak przynajmniej w mailu napisała nam polska ambasada w New Delhi. Ale my dopiero o 10 nad ranem byliśmy w stanie dotrzeć pod samą bramę do żołnierzy brytyjskich. Oni się na nas denerwowali, bo to było wyjście z lotniska. Wejście było gdzie indziej. Przekonaliśmy ich, żeby nas jednak wpuścili, a pomógł nam polski żołnierz, który tam przyszedł. Z początku moja żona i syn zostali za ogrodzeniem i bałem się, że nas rozdzielą, ale ostatecznie żołnierka pomogła im wejść do środka. Było nas w sumie 70 osób, ale okazało się, że wejść może tylko 47 osób. Ja starałem się pomóc w tym wszystkim, ale to wszystko było bardzo ciężkie. Those who had documents and those who didn't, it was very hard time. Po 4 godzinach spędzonych w hali odlotów na wojskowej części lotniska, bez jedzenia, bez dostępu do ubikacji, Farid i jego rodzina weszli na pokład wojskowego samolotu. 2 godziny później wszyscy byli w Uzbekistanie. It was not easy to even to think. I was relieved at least because I made a safe place for my wife and my son. Nie myślałem wtedy o niczym. Czułem po prostu wielką ulgę, że moja żona i mój syn są bezpieczni. Przez cały ten tydzień, kiedy czekaliśmy w Kabulu, o niczym innym nie myślałem. Oczywiście, opuszczaliśmy nasz dom i było mi bardzo przykro. W samolocie cały czas miałem przed oczami twarze tych ludzi, którzy nie dostali się do środka na lotnisko. Tych ludzi, którzy całymi rodzinami w środku nocy czekali po nic. Czułem się winny, że mnie się udało, a im nie. Self-blaming why I'm leaving and why I'm leaving all these people, behind. Farid i jego żona zabrali ze sobą z Afganistanu jedynie 3 plecaki z ubraniami i laptopem, w którym, jak mówi Farid, jest całe jego życie. This is the question which is I am, asking myself many times. I hope that they manage it, but Cały czas zadaję sobie pytanie, czy kiedykolwiek jeszcze wrócimy do Afganistanu. Chciałbym, ale jestem politologiem i znam realia. Nie sądzę, żebyśmy mogli wrócić. Ci ludzie, którzy zdobyli Kabul, oni mają swoją własną agendę. Prezydent Ghani uciekł z kraju, więc wspólny rząd z talibami jest już niemożliwy. Oni zdobyli wszystko. Nie będą przestrzegać żadnych praw człowieka czy obywatela. Wiem, że nie wrócimy, choć w głębi serca wciąż mam nadzieję. I don't think I can make it, but I hope so much if I can make it back, They saved our lives, I'm very thankful to them, to the government of Poland, to the Polacy ocalili nasze życie. Jestem im bardzo wdzięczny. Polskim władzom, polskim żołnierzom. Nie masz pojęcia, jakie to dla nich niebezpieczne teraz latać nad Kabulem. Cały sprzęt wojskowy jest teraz przecież w rękach talibów i oni mogą zrobić wszystko. Mogą nawet strzelać do samolotów. Ci, którzy ryzykują swoje życie dla nas, są niezwykle odważni. Mamy wobec nich dług wdzięczności do końca życia. Wiem, jaka to ciężka praca teraz dla polskich żołnierzy. Co więcej, na bramie lotniska nie wiesz, czy idzie do ciebie zwykły człowiek, czy na przykład zamachowiec. Gdy moi przyjaciele pytają mnie, czy uratowali mnie Amerykanie, mówię, że Polacy. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec. And that's very valuable. I don't know how to actually appreciate that and how to thank to the people of Poland, try to play a role and that made it possible for us.
przez 2 tygodnie, bo tyle trwała ewakuacja z Afganistanu w sierpniu 2021 roku, z Kabulu wywieziono w sumie 122 000 osób. Część z nich to zagraniczni dyplomaci, dziennikarze czy pracownicy organizacji pozarządowych, a część to Afgańczycy, głównie ci, którzy współpracowali przez lata z zachodnimi wojskami bądź organizacjami. Większość Afgańczyków trafiła do ośrodków dla uchodźców w krajach Europy czy Bliskiego Wschodu. Część jest już w Stanach Zjednoczonych. Farid trafił z rodziną do Polski. Co się z nim dzieje i gdzie jest teraz? Kilka dni temu rozmawiałem z Faridem. Ta właśnie rozmowa będzie czekać na Was w następnym odcinku podcastu Świat. Zapraszam zatem za tydzień, zwłaszcza że ta historia wcale nie będzie mieć swojego happy endu. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Zachęcam też do polubienia strony Podcastu Świat na Facebooku i Instagramie i przede wszystkim do subskrypcji kanału Podcastu Świat na YouTube www.youtube.com/podcastświat pisane razem. To właśnie na YouTube w każdą niedzielę znajdziecie też propozycję filmową. Dziękuję za dzisiaj. Wojciech Cegielski. Do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.